Witam bardzo serdecznie. Chciałbym polecić Wam powerbanka, którego używam już dobrych kilka lat. Jakieś pewnie ze 100 będzie kosztować, może więcej. Firma tutaj macie, tu przycisk jest z boku, pokazuje ile procentów macie. Tutaj są porty, które możemy używać. Lightning, USB to malutkie, USB-C. Tutaj jest Fast Charge i zwykły USB. Macie na niebiesko, to jest USB 3.0 chyba. Tu jest zwykły USB. No, to tak w ogóle ma być. I teraz tak. Tu jest output T2 i to, a tu jest input T2 i to. Czyli na USB-C możemy i ładować to urządzenie, ale możemy też ładować inne urządzenie, czyli telefon. Tutaj Lightning od iPhone'a. Możemy ładować ten powerbanka Lightningiem albo zwykłym takim tym USB, nie pamiętam jak ono się nazywało. No i tak, mamy tutaj Fast Charge'a, ten niebieskiego, a tutaj mamy zwykłe ładowanie. No, mniej więcej mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. To jest 20 000 mAh. I teraz tak, to jest model number SW20PS Plus. I tak, tu jest odnośnie ładowania. Może tak będę pokazywał. To powerbanka możemy ładować 5 V, 2 A albo... Aha, to mikro USB się nazywa w ogóle chyba, nie? To o, mikro USB. No. Przepraszam. No i tak, możemy ładować to przez mikro USB, możemy ładować 5 V 2 A albo 9 2 A. Przez Lightning, czyli to co tutaj widzicie, możemy ładować 5 V 2,1 A. No i możemy też użyć do ładowania, tak jak wcześniej mówiłem, USB-C. Do ładowania tego powerbanka i tu mamy opcję 5 V 3 A, 9,2 i 12,5 A. No i teraz tak, jeśli chodzi o ładowanie urządzeń, to możemy ładować urządzenia tym portem i tymi dwoma. To na dole to jest Fast Charge. I teraz tak, jeśli chodzi o ładowanie innych urządzeń, to mamy tak o. No właśnie, jak to mamy? Nie pamiętam. Albo nie widzę. A nie, widzę, dobra. Czyli z USB-C szybkość ładowania 5 V 2 A albo 9 V 2 A. I teraz tak, zaraz sprawdzę co to jest. Fit, czyli to jest to niebieskie. To jest to fit. Czyli to. Czyli to jest Fast Charge. Mamy 5 V 3 A, 9 V 2 A albo 12 V 1,5 A. A to jest zwykłe ładowanie i na zwykłym mamy 5 V 2 A. I używając jednocześnie możemy używać chyba jednocześnie możemy używać dwóch USB i one wtedy wyrzucają 3 A. Czyli jak będziemy używać tych dwóch naraz, to w sumie 3 amperowo i nie wiem czy 3 naraz możemy używać, nie wiem w zasadzie. Ale ogólnie polecam to. Jest 20 000 mAh, dosyć dużo. Tutaj mamy przycisk, pokazuje stan procentowy, jaki mamy. I teraz tak, patrzcie na to. Podłączę pod telefon, którym nagrywam. Podłączę...
podłączyłem i chyba już ładuje, ale nie jestem pewien. Zaraz sprawdźmy, czy będzie pokazywała wartości. No i jak podłączymy urządzenie, to pokazuje nam wolty i ampery i procenty. Wolty, ampery i procenty. A jakbyśmy używali fast charge'a, no to zaświeci się tutaj na niebiesko, że ładujemy fast charge'em. Na razie jest tylko 5V i 0,9 A, bo musi tam chwilę poczekać, albo po prostu kabel jest na tyle słaby. No i tak to wygląda. Odłączyłem właśnie kabel, no i mamy teraz 0 amperów. To jest jakiś zwykły kabel do iPhone'a, jak widzicie, bo jest uszkodzony. No i co? I to by było chyba na tyle. Jeśli bylibyście zainteresowani takim powerbankiem, to tu jest model. Tak wygląda. No i powiem Wam, że mam w ogóle takie dwa. I jeden czasami piszczy. Nie wiem dlaczego. Coś może z ogniwem jest, bo drugi jest całkiem w porządku. No i ogólnie są spoko te urządzenia. Polecam bardzo. Jeśli byście chcieli kupić, może wrzucę link afiliacyjny. Nie wiem nawet, czy jest taka opcja, ale możecie poszukać na eBayu albo na Amazonie, czy tam na innych platformach. Allegro. W Polsce raczej Allegro najbardziej chyba popularne. No i w zasadzie to by było chyba na tyle. Co bym jeszcze powiedział? No tutaj jest ten przycisk, to już mówiłem. Ogólnie polecam. Co do wielkości, no to powiem Wam, to jest wielkości mniej więcej takiego iPhone'a zwykłego. Zwykłego w sensie nie Maxa, tylko tego zwykłego rozmiaru. Mniej więcej takiej wielkości. A jeśli chodzi o grubość, no to powiem, że zarabiają tu. Akurat mam iPhone'a, to zaraz Wam powiem mniej więcej ile grubość iPhone'a. No tak z 2,5 iPhone'a, jeśli chodzi o grubość. A jeśli chodzi o wagę, co jest najciekawsze, no to waży około chyba pół kilo, 450 gram z tego co kojarzę, ale nie jestem pewien, bo to sprawdzałem z 2 lata temu pewnie. Dosyć jest masywny, no ale też możecie na przykład jak macie MacBooka, no to możecie też naładować MacBooka. Jeśli chodzi o szybkość ładowania fast charge'u, to tu już wcześniej podawałem, ale nie wiem ile to w watach będzie, no ale ogólnie polecam. Jeśli macie jakieś pytania, no to dawajcie w komentarzach. Na tym kanale już dawno nie nagrywałem, ale po prostu stwierdziłem, że nagram coś i myślałem, że to będzie krócej, ale jednak nie. Także trzymajcie się i mam nadzieję do następnego razu, jeśli to tak wyjdzie. Ok, kończę. Tutaj jeszcze Wam ostatnio dam te parametry i tutaj jak to wygląda, jeśli chodzi o sloty. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!